Siema, siema. Chwilę mnie niestety nie było, bo jak to z planami, plan na szybką naprawę się trochę wydłużył. Przez to Audi, które miało być sprawne i pewne, wyszło, że nie do końca i jak się diesla kupuje, żeby się oszczędzić na paliwie, to się stawiał mechanika pieniądze. Było to kupa rzeczy, też prywatnych spraw trochę i to troszeczkę niestety wydłużyło projekcik. Ale tutaj w tym momencie pokażę Wam się, ale tutaj pojawią Wam się filmy z pracy nad górką. Znowu musi wiać. Jak nagrywam, od razu. Brakuje tylko śniegu. Głowica jeszcze nie jest dana na planowanie, ale to są raczej kwestie dni, bo muszę tylko sobie narzędzi trochę zabrać do mieszkania ze sobą i będzie głowica gotowa. Tak więc za dzisiaj wstępny plan jest taki, że chcę wyciągnąć blok. Pięknie. Wyczyszczę go z zewnątrz taką chemią, już znalazłem dobrą, ponoć dobrą. Potem spsikam to po prostu karszerem i tyle. I odkręcę michę docelowo. Dzisiaj pewnie tego nie zrobię, bo oczywiście braknie mi czasu, ale chcę odkręcić michę, wyciągnąć tłoki, wyciągnąć tuleje cylindra, bo muszę wymienić te uszczelniacze, które są między blokiem a tuleją cylindra i potem będzie silnik już praktycznie do składania. Co prawda jeszcze uszczelniacz wału, więc sprzęgło muszę wyjąć, gdzie sprzęgło to wiem, że się kopie i wtedy idzie bokiem samochód. Na tym się kończą moje umiejętności ze sprzęgła. No ale coś tam się wymyśli, będzie może działać. Jak nie, to się rozbierze znowu. Już będę przynajmniej wiedział, jak będzie wszystko rozruszane. Trochę leżał, zalałem tłoki trochę olejem, żeby tutaj nic nie rdzewiało. Tak, trochę złapała rdzewka, ale mam ze sobą taki papier ścierny do metalu. Będzie chodzić kiedyś. Pompę wody muszę wywalić, bo muszę zmienić. Zawieszeniowo mam wstępnie jedną osobę, która może mi sprzedać zawieszenie, koła, kolumnę kierowniczą pod spomę, więc miałbym kompletne zawieszenie przód razem z wahaczami już, ze stabilizatorem, MacPhersony na 4 śruby, piasty. No i jak to wszystko już będę miał, to pozbędę się całości tutaj sprzętu, spawam chyba od nowa te poszycia i wezmę się tam to nadkole, żeby to już było jeżdżące. Na razie żadnych wzmocnień budy nie będę chyba wkładował, bo nie mam czasu, nie mam umiejętności. Może nie wpadnie mi koło do środka, nie wiem, zobaczymy co będzie. To chyba tyle tak słowem wstępu, to zamieszczam Wam teraz prace, które się odbywały w międzyczasie w moim mieszkaniu. Jak widać 7×8 sprężyn już ściągniętych, jeszcze zawory tutaj, czyli wydechowe, jeszcze są na miejscu, bo ściągam ostatnią sprężynę, ciężko tutaj się dostać, bo jest mało mocowań, no ale spróbujemy. Niestety nie znalazłem innego sposobu niż tłuczenie po prostu głowicą. Z żadnym tyle się nie schodziło jak z tym jednym. Trochę się chyba przekręciła tutaj blokada. Mogłoby to już wyskoczyć. Zamiast nagrać jakieś łatwiejsze, to ja to ostatnie zostawię. Już chyba powoli. One eternity later. W teorii powinienem to nacisnąć i tu powinno to się wysunąć, złapać magnesikiem tylko ten metal tutaj. To jest za takie zabezpieczenie, które mam to tu. To są zabezpieczenia, te trzymacze sprężyn. I część tak wyskoczyła, no wszystkie z niej wyskoczyły w takim nawalaniu. Nie mam młotka w domu, poszło młotkiem szybciej. Pierdutnął. No tak, to jest taki najstarszy sposób. Ten jakiś ściągacz sobie chciał. To widać płamie. No, to może to... Co? Może co? Odpuść na razie, to... Nie mogę pokazać ze względu na to. No nie, bo to jest gwóźdź programu.
Jest! A ta poleciała tu. O, jest. A widziałaś, całkowicie mało siły użyte i wyskoczyło. No, prawie spauzowałam nagrywanie. Sobie podniosę lekko głowicę i wyciągnę zawory. Ten tu, ten tu. Opa. Dobra. I tu. I w tym miejscu widać, jak bardzo zawór puszczał. Uszczelniacz jego. Jest wszystko uwalone w oleju. I po kolei, żeby były na miejscach. Trzeba sobie zorganizować miejsce pracy. I teraz będą do wyczyszczenia. Dremelkiem tutaj z zewnątrz. I tu pewnie trochę, chociaż delikatnie. No i do wyszlifowania. I jeszcze w jakim stanie są gniazda. Na dolotach nie ma tragedii. Tutaj jest tylko na brzegu widać takie. Ale na wydechu to jest masakra. Każdy jeden puszczał olej, ten to w ogóle. Także zawory wyjęte. Sprężynki też, uszczelniacze będą do zmiany. Muszę kupić sobie pastę do polerowania i ten taki drewniany dzyndzel. I to na tyle chyba z roboty takiej wieczornej, sobotniej. Jeśli któryś z sąsiadów moich to ogląda, a będzie kiedyś oglądał, to przepraszam za tłuczenie w biurko po 22 w sobotę. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze do zrobienia. A tu już mi się skończył silnik. Jeszcze się przyglądam zaworom. Te dolotowe są ładne, tutaj wyślizgane. Którego bym nie wziął, jest fajnie. Ten akurat trzeci był taki, troszeczkę tutaj widać puszczał. Ale to się podszlifuje, będzie dobrze. Ale wszystkie wydechowe dyże mają taki jakby większy skok. Taki, nie wiem, grubszy tutaj. No to wszystko jest bardzo uwalone. Tak więc po kilku miesiącach przerwy w końcu biorę się za Peugeota. Audi mnie trochę opóźniło, trochę bardzo, bo co coś naprawię, to wychodzą kolejne rzeczy. Przy okazji powiększyła się rodzinka, więc nie ma czasu, ale w końcu znalazłem chwilę i podocieram teraz gniazda zaworowe. Jak widać, to już jest spoko, ale niestety zrobiłem to na złym gnieździe, a nie wiem, czy można zamieniać. Chyba zgodnie ze sztuką powinny być w tym samym miejscu, w którym były. Nie, w to, nie w to. Znowu się zgubiłem. Się bierzemy. Generalnie tutaj będę musiał jeszcze tą powierzchnię przelecieć dremelkiem delikatnie już, żeby nie dotykać tej przylgni. Postaram się tego nie popsuć, no. Tak samo z tej strony lepiej było dremelkiem, ale w domu mam tylko pod ręką papier ścierny, więc 80 jakaś do metalu. Póki co daje radę chyba, więc będzie dobrze. Będzie dobrze. Potem patrz pan, co żeś pan narobił. Weszło ładnie. Trochę zwilżę. I może będzie chodzić. Nie chcę się docierać, bo teraz jest czyste. A dobra, to ciskam. A też nie mocno. To trzeba wszystko z czuciem. Ja bym powiedział, panie luksusowo. Dobra, już się chyba ten Zündweiser przyczepi. Kto nie smaruje, ten nie wiedzie. Czyli chyba wystarczająco tego towaru. Nawet patrząc na to, ile zostaje tego tutaj, to wydaje się, że jest równiutko już. Tak to więc wygląda. Dolotowy jest piękny, gładki. Dla porównania jest innego cylindra jeszcze przed docieraniem, no i jak widać nie ma szału. Jeszcze z tym wydechowym muszę troszeczkę popracować, bo on tutaj ma takie jeszcze nierówności. No i na dobrą sprawę zostały mi już tylko te dwa zawory. Poszło to sprawnie. Tu już są równe, żadnych wżer nie czuję. Wszystko
Wszystko jest takie wymuskane. No i wyczyszczę tylko tą powierzchnię, żeby mi ten cynkwajster się przyczepił, tą powierzchnię. No i kończę już. Wydawało się dużo straszniejszego, o tym myślałem, niż rzeczywiście było. Rozprowadzić równo, chyba. Ogólnie też mnie nie słuchajcie, jakbyście chcieli sami to robić. Bym się przesuwał w zaworach, ale... No i teraz jest gładziutko. Tak ma być. Jest już za 15 północ. Przydałoby się już zaraz położyć spać. Trochę nie mam siły, ale jestem bardzo zadowolony, że coś się udało ruszyć z tym Peugeotem, z tą głowicą. Jeszcze ostatnio w weekend zdjąłem z niego bagażnik dachowy, tu zdjęcie. I fajnie mi się, tylko głupia rzecz jak ten bagażnik dachowy, fajnie mi się to robiło. Usiadło się przy tym samochodzie chwilkę. Stęskniłem się za nim też. Trzeba go robić i wyjeżdżać na drogi. Już mam też części, zawias, przód, część wspomy. Znalazłem już sprzedającego, tylko niestety mieszka bardzo daleko ode mnie. Tarnów chyba. I mam 400 km, a średnio mi się chce jechać tyle czasu po kilka części. I jeżeli ktoś znajomy jeździ w tamte okolice, to byłbym wdzięczny za informację, się dogadamy. A same gniazda już, jak widać, jest gładziutko. Tu też. To docierałem chyba 3 albo 4 razy. Tu jest gładko. Przed chwilą to na tych kończyłem. Też jest gładziutka powierzchnia. Tu też jest fajnie, tylko ten jest bardzo zasyfiony. Uszczelniacz puszczał. No i te, które były najbardziej brudne. Ogólnie zawory. To też już są wyczyszczone. Jeszcze to przelecę wiadomo dramelkiem, żeby były w pełni czyste. No i dolot nawet nie. Na tej wydechowej tutaj mają takie wyraźne zgrubienie. Z tym też chciałbym zjechać, bo to niepotrzebna masa. Mamy już wszystkie te powierzchnie zalane wodą. Tak czysto, że nie widać w ogóle, że tu woda jest. Co to bąbelki? Zaraz pokażę tak. Tafla jest, tafla jest, tafla jest. Na każdym. No i co? Na start widzę, że nigdzie nie wycieka. Ale damy przez noc poleżeć i zobaczymy jutro. Szybka aktualizacja, jednak wyjąłem zawory. Jak leżała sobie woda, to w sumie nic nie uciekało, może z tego lekko, ale jak przytkałem dolot i psiknąłem wtedy powietrzem sprzężonym, to zawór sobie podskakiwał, każdy w sumie. No i coś mi nie wyszło, to moje przedsięwzięcie, mój test, więc nie wiem, zaraz poszukam w internecie, jak się powinno sprawdzać szczelność, czy w ogóle to się sprawdza tak, czy nie tak. Jeszcze szybka dogrywka. Wykręciłem tą śrubę, trzymając tutaj to takie mocowanko. Ściągnięte. I będę mógł wyjeżdżać chyba z wałkiem. Od tej strony chyba trzeba go puknąć. O, albo nawet nie, albo trzeba będzie dobrze ustawić. O, tu się blokuje, widzę. Nie w tą stronę, trzeba będzie w tą stronę wyciągać. Będę mógł wtedy zmienić ten uszczelniacz. I w ten szybki sposób wyjechałem z wałkiem. Tu uszczelniacz jest jeszcze. Niech zostanie. Będę mógł sobie przyłożyć z paczki gotowy, żeby porównać. No i co? Podkręcę już te wszystkie małe śrubki, co mi zostały. Takie zostawienie, żebym wiedział, gdzie która ma być. Odkręcę ten czujnik. To jest chyba temperatury wody. No i głowica będzie gotowa na klonowanie. Kręcę chyba nadać sondę. Klucz. Nie wiem, czy nie będzie za duży, albo za mały. A nie, idealnie, dobra. O ta, wydech się pognie. To chyba trzeba było odkręcać, jak był kolektor zamocowany. O ta, to nie ruszy. To nie ruszy. A nie, to jest odpięte, to po co to? Dobra. Jak to teraz tą skrzynię odkręcić od tego bloku? Matko bosko. Odkręcam czy nie?
dokręcę. Tył bije tłusty. W międzyczasie jak tutaj kręcę, to możecie zostawić jakiś tam komentarzyk, lajka. Suba to już tam było. To już było więcej niż trzeba. No a Audi, no to zaczęło się od tego, że zaczął mi zdychać, zero mocy. Przyciągnąłem go, bo nie chciał mieć w ogóle mocy, nie chciał przekroczyć obrotów, więc trzymałem go na gazie i wyskoczyło takie coś. Zobaczymy, czy teraz będziesz startował. No zobaczymy, czy wkręci na obroty, czy nie. W ogóle nie ma mocy. Gaz jest w podłodze. Nie chcę jechać. Nie mógł się nawet przetoczyć pół metra. Obroty ograniczone. Myślałem, że padło turbo. Wyjąłem turbo, zawiozłem. Turbo jest dobre. O co panu chodzi? Przyjechałem z tym turbo. Zmieniłem czujnik ciśnienia do ładowania. Tym podciśnienia sterowany na oryginał, więc spoko. Dalej, nie wkręcam wtedy na obroty, ale wyszło, że uszczelkę wydmuchuję którąś z tych od właśnie turbo DPF. No to czyszczenie DPF. Po czyszczeniu DPF chodziło fajnie, wkręcało się na obroty, okazało się, że ma moc jednak, że to jakoś tam jeździ. No ale zmieniłem felgi, które były tam, już pokazywałem, takie po pierwszym myciu od razu zszedł z nich lakier, ogólnie takie bardzo nie wiadomo co, gówno, tak powiem. Zmieniłem felgi, to zaczęło łożysko huczeć, bo felga jedna była taka krzywa, że przy 140 kierownicą tak machało, że nie dało się utrzymać w rękach. Chciałem zmienić wahacze górne, bo też były strasznie wybite i bardzo waliło na jakichś nierównościach. No to górne wahacze, to zjechane. I łożysko, które zaczęło huczeć od prostej felgi. No i się zaczęło. Dzisiaj to u mechanika wylądowało. Kupę czasu się z tym schodzi i ja nie mam kiedy tego robić. No i przy okazji, bo z jednej strony zmieniłem te wahacze, przy okazji jak zmieniłem, to się okazało, że rozwaliło się samo przy okazji 5 innych rzeczy, bo wszystko było oryginały. Górne umocowanie nie mogłem odkręcić, amortyzatora, jakieś tam rzeczy, duperele, jakieś te śrubki trzymające tarcze na piaście. No to oczywiście te takie malutkie, oczywiście dowalone jakoś z całej siły zamiast leciutko. Trzeba było zmienić, no tyle rzeczy po prostu zaniedbania, że się odechciało robić i dlatego wylądowało mechanika, bo ja nie mam czasu na bawienie się z tym dziadostwem, wolę posiedzieć przy Peugeotiku. BMW zrobiłem końcówkę drążka, się zrobiła w Audi, daj to spokój. Nowego samochodu zachciało. Zobacz, czy jest tu jakaś, to jest chyba łapa skrzyni, tak wygląda, więc mi skrzynia nie spadnie raczej z samochodu, jak ją odkręcę. Kurde, nie wiem co odkręcać, no bo muszę się jakoś dostać, ale czy mi się chce? A odkręcać. Dobra, odkręcam mi się chyba. Czy ja zdejmę mi się bez odkręcenia wydechu? Chyba może być ciężko. Nasadki do udaru. Udar z Chin. Jedziemy. To sobie zostawiłem, żeby poleżało, co nie? Ten brudek, żeby to wyżarł. No i tak o tym zapomniałem trochę. Aż on chyba wyparował. Więc fajnie jest, ciekawe jak to będzie, jak to wyczyszczę. Nie, nawet nie próbuję. Nie ma to najmniejszego sensu. Trzeba przejść do klasycznych rozwiązań. No, że też nasi byli, było przopane na dwie nakrętki. I to ciężko szło. Ale to śruba uwaliła, podkładek, wykrętek. Daj ten spokój. Wydaje mi się, że wydech też będę musiał kupić. Tam dalej jest wstawany znak, tu jest zardzewiałe, tam jest zardzewiałe. Tu już było ładane jakieś 300 razy. Przekrzywiłem trochę tą rurę. Prosiłbym wyjechał z całym tym wydechem, bo i tak pewnie będzie do kosza. No to tak. Odkręciłem downpipe'a, wyjąłem. Reszta wydechu wisi tam sobie, niech na razie wisi, bo z tyłu trzeba by go zdjąć z wieszaków. Znalazłem 13, odkręciłem wahacz z lewej strony, bo był już rozwalony, że wyszedł całkowicie z, jakby ta tuleja metalowa z tej gumy się rozłączyła się i wyszła. Z tej strony jeszcze trzyma. Tak więc może trochę z bliska
pokażę teraz, jak to tam wygląda. No jest ładnie, ta powierzchnia będzie tak honowana, więc może tam troszeczkę być nalotu. Tu się poluzowały wszystkie te śrubki. Prawie jeszcze z tamtej strony nie doszedłem. No i tu się ładnie odkręciło, a tu się ładnie obróciło. Utnę, nakręcę może z tej strony, może wyciągnę to, a jak nie to się rozwierci i elo. A wydech chyba oryginalnie takie coś nie było zasmarkane, przynajmniej mi się nie wydaje. Tu chyba było oryginalne mocowanie, a reszta wygląda na przykład tak. O, tu jest pięknie. I tak, zaraz za tym jest wspawana jakaś rura, która zardzewiała. Idzie do tłumika, kolejna rura, która zardzewiała. A tam na końcu jest coś, co wygląda, jakby było ze znaku po prostu zrobione. Więc jest fajnie. No ale coś idzie do przodu. Ja się mam kupę radości z tej roboty tutaj, bo w końcu jakiś samochód przyjemny. Tu jest wahacz. Jak widać, ta część metalowa wyszła całkowicie z tej gumy. O. Tylko nie mam jak tego wyciągnąć za cholerę. To nigdzie nie ma żadnej śruby, przynajmniej nie widziałem. Rysawka trochę jest, trochę zapało. Tu nie jest gorzej niż było. Te ślizgi, z którymi walczyłem, żeby zdjąć zderzak. Piękne czasy to były. Końcówki drążka też mam już w koszyku. Tylko nie kupione, ale jak już będę zmieniał na to ze wspomą, to na gotowe założę już ładne takie nowe Lemfordera. Kręcić te mocowania wahacza, te wzdłużne, to po prostu tutaj jest zaślepka i trzeba 16 to odkręcić. Wahacze z obydwu stron odkręciłem, tu w tych pięknych schoweczkach z jednej strony. A teraz się wezmę za wymontowanie kanapy, zbędna masa. Nie, udar to jest po prostu takie mistrzostwo, że no i kurde, lewa strona, ta od kierowcy, tu jest fajnie z tyłu za boczkiem, ale jak przejdę na prawą, to tutaj coś już było, a dokładnie chyba nasi tutaj byli. I jestem ciekaw, co tu będzie z tym nadkolem z tyłu. Tu jest takie zgrubienie, z drugiej strony tego zgrubienia nie ma, jest pogięte. Tu. No i w tym momencie jestem ciekaw, czy tu co tu się działo i co tu się stało, że tak się zadziało. Niby żadnego dramatu tutaj nie widać tego gołym okiem. To jest chyba do baku rurki, tak, to jest wlew. Otwórz się. No tutaj w tym bagażniku to jedynie tomy tacej. Trochę to jest pogięte, no. Wydawało mi się, że to mniej trochę będzie, ale jak teraz to widzę, to czy to jest pogięte, czy to jest fabrycznie, z drugiej strony. Z drugiej strony też, ale no tu nie jest pogięte, była dupnięta w dupę. Dupnięta w dupę. I tyle, więc albo fabrycznie to jest takie? Może i fabrycznie tak, kurde. Nie wiem, dobra, ale to nie będziemy z blachą za dużo szaleć. No bo wtedy trzeba to skuć, nawalić antykorozji. Ewentualnie będzie wspawać element, bo tu jest trochę zagięte. To teraz już tak na koniec. Miałem śmieszną akcję. Nie zdążyłem nagrać, bo też miałem z teściem, byłem i jego teściem. Zacząłem sobie tutaj odkręcać, myślałem, że to będzie po prostu to pod akumulator, ta podstawka. Ale się okazało, że to jest mocowanie łapy skrzyni i mi spadł cały silnik ze skrzynią. Trzymając się tylko na tej łapie, która słabo trzyma, więc tutaj trzeba jakieś poli wrzucić. I na tamtej z tyłu, na dole, o. Która tak słabo trzyma, jak się okazało. Ale podniesione, wycelowane z pomocą, więc łatwo. Co, wahacze sobie zdjąłem. Sprawdziłem sobie też, jak działa pneumat.
od MacPersona chciałem odkręcić nakrętkę trzymającą łożysko, no i poszło jakby z miejsca od razu. Zero problemu, gdzie ostatnio walczyłem z tym, nie wiem, na którymś filmie było widać, że chyba z godzinę się z tym siłowałem, aż w końcu odpuściłem. Muszę pooglądać, już widziałem film, tylko muszę po prostu mieć kiedy go całego obejrzeć. Podlinkuję, może jak ktoś będzie chciał z tym, jak zdjąć skrzynię samą, wtedy będę się brał za zdjęcie tej skrzyni, bo tak na chybił trafił, to ja mogę popsuć więcej niż zadziałać na dobre. Tak więc zamykamy. Hopa, pełgeocik, kochany. No i jeszcze raz na koniec coś cupnę. W końcu jest ten statyw piękny, to mogę to robić profesjonalnie. Na koniec szybko komentarze po kolei. Domino, jak zwykle super robota. Tak, tutaj Blox, to właśnie o czym wcześniej wspominałem. Mam tą chemię, to może pokażę. O, na druciarzach Łazapa polecali najbardziej to, więc tego użyję. Jak mam myjkę ciśnieniową, to właśnie ustawiam sobie to, spryskać mogę tym albo tą mieszanką, co podałeś, potem ciśnieniem, żeby to zmyć, żeby nic nie wyżarło i tyle. Tak, Tomku, to wiem, że można zrobić to samemu w domu, wiem, że są instrukcje, ale też czas przede wszystkim w tym momencie jest bardzo nie na moją korzyść, plus nie mam gdzie, po prostu. A kiedyś może się pobawię. A tak, no co do porządków, no to się w pełni zgadzam, synek, no aktualnie i tak jest posprzątane, bo po robieniu Audi to był taki syf, że nie dało się wejść do tego garażu w ogóle, a na półkach wszystko było rzucone i w skrzynce z nasadkami tej Yato to na dobrą sprawę pół rzeczy może było uzupełnione, więc zeszło mi się chyba z półtorej godziny z sprzątaniem tego garażu ostatnio, czy 2 tygodnie temu, więc nie no, jest dobrze. Jak sam zrobię sobie przede wszystkim porządek, to potem pamiętam, gdzie to jest. Wiadomo, że mędrzy z entów. No i Markun, dziękuję za piękny komentarz, thanks, nice. No i to tyle. Perocik robiony, w końcu coś się ruszyło. Pięknie. Mam nadzieję, że to wyjedzie w końcu z tego garażu. No i potem jeszcze trzeba będzie dotrzeć silnik, no bo będę miał pierścienie i panewy, co pewnie będę robił, no bo silnikowo chcę zadbać. To blacharsko jednak ja mam to trochę w dupie, jak spojrzałem na ten bagażnik dzisiaj. I w razie czego będę miał po prostu kupę rzeczy do przełożenia do innej budy. I tyle. Więcej nie będę kombinował, bo to byłby przerost formy nad treścią z tym Peugeotem, żeby to wzmacniać. Jak był zdrowy w pełni, to wtedy tak, wtedy mogę kombinować, mogę dać jakieś zastrzały, kielichy wzmocnić, ale w tej sytuacji jest to bez sensu. Wiem, że trochę zeszło, niestety rzeczy niezależnie ode mnie, trochę zależne, na przykład kupno Audi, co było wielkim błędem, ale mam nadzieję, że trochę go porobię, w końcu wrócę i to wyjedzie. Tak więc mam nadzieję, że się podobało, będę wdzięczny za każdy komentarz, a za lajki i suby to już w ogóle, więc do następnego, siema.